Witam ponownie w mojej kuchni, mam na imię Leszek. Dzisiaj będziemy robić przepyszne ciasto z rabarbarem, takie z rabarbarem i z pianką. Robi się bardzo prosto i dużo czasu nie zajmuje. Z tego rabarbaru zrobimy taki dżem rabarbarowy. No i później wszystko razem połączymy, ale nie uprzedzajmy faktów. Zapraszam do oglądania. Mam tutaj 400 gramów mąki, takiej do ciastek, typ 450, do tego 2 łyżeczki proszku do pieczenia. Odnośnie proszku do pieczenia, no ja powtarzam to za każdym filmem, ale ja nie znalazłem w internecie żadnej fachowej informacji, że proszek do pieczenia w takich polecanych, znaczy w takich normalnych dawkach szkodzi w jakikolwiek sposób. Tym bardziej, że tego ciasta nie jemy całą blachę od razu. Gdybyśmy zjedli od razu takie 2 łyżeczki proszku do pieczenia, no to może byłyby jakieś rewolucje żołądkowe, ale ogólnie proszek do pieczenia nie jest jakoś specjalnie niezdrowy. Bardziej bym się tym cukrem przejmował. Dobrze, ale teraz wróćmy już do ciasta. Przesiewamy wszystko. Głównie chodzi o to, żeby nie było takich grudek później, szczególnie tego proszku do pieczenia. Ładnie przesiewamy i będziemy dodawać masło i cukier. Cukru jest 140 gramów, a masła jest 250 gramów, czyli taka kostka, przynajmniej tutaj, nie pamiętam w Szkocji jak jest, znaczy jak w Polsce ile gramów mają kostki masła, ale tutaj w Szkocji mają albo 200, albo 250. Ja kupuję te 250. Można to oczywiście robić ręcznie. Trzeba doprowadzić do tego, żeby to wyglądało jak bułka tarta. Przy robocie jest prościej. Ja to kiedyś ręcznie robiłem, ale po co? Jak można dać do robota i właśnie tak ma to wyglądać. Wygląda jak bułka tarta. Za chwilę dodamy składniki mokre, czyli tutaj mamy 5 żółtek i 2 łyżeczki, tutaj będą 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii. Nie polecam cukru waniliowego. Ja wyczuwam ten smak takiej sztuczności później w cukrze waniliowym, także w ogóle nie używam go w kuchni. No jak ktoś lubi, dlaczego nie? Ale polecam, żeby sobie kupić nawet taki tani, bo to jest taki tani z Aldiego ekstrakt z wanilii, no ale ciągle to jest ekstrakt z prawdziwej wanilii. Najlepsza byłaby pasta z wanilii. To smak jest naprawdę i ten aromat później tego ciasta jest super. 5 żółtek, jajka były duże, białka będziemy ubijać na piankę. No i teraz jeszcze tylko chwilę wymieszamy, bo nie chcemy tutaj wyrabiać tego ciasta, tylko chcemy, żeby to się wszystko wymieszało w taką jednolitą masę i podzielę to na pół, znaczy troszkę inaczej, tak może 2/3 i 1/3. 2/3 pójdą na spód, 1/3 do zamrażarki, później będzie ścierane na górę. I teraz tak, przy okazji tutaj chcę zareklamować moje nowe kanały. Jeden jest o zupach, drugi jest o grillu, trzeci jest o drinkach, różnego rodzaju drinkach. No nie ukrywam, że troszkę zaniedbałem w ostatnich tygodniach, ale tutaj mam tyle pracy, że ja się nie wyrabiam. Ale tu obiecuję, że tam będą dodawane, zresztą już są super przepisy, ale będzie mnóstwo różnych przepisów i jeszcze jeden kanał, to jest taki specjalny kanał. Moja córka uczy się grać na instrumentach i otworzyła sobie kanał z postępami, jakie będzie sobie właśnie te postępy na tym kanale zapisywała, jak dobrze jej idzie. Już gra na 2 instrumentach bardzo ładnie, na gitarze i na pianinie. I teraz tak, my mieszkamy w Szkocji, więc tutaj wszyscy znajomi córki są, koleżanki ze szkoły są ze Szkocji, więc naturalne jest, że język jest angielski, ale tego mówienia tam nie ma za dużo, jest tylko głównie muzyka. Natomiast były komentarze, że jesteś Polką, mów po polsku. Komentarz tak troszkę nie na miejscu, więc od razu uprzedzam, bo ona ma 12 lat dopiero, tylko nie chciałbym, żeby się nie zniechęciła, ale bardzo polecam, żeby ten kanał odwiedzić, może zasubskrybować, jak się spodoba.
Także zapraszam. Powracamy do tego ciasta. Tak jak mówiłem, owijam folię i wrzucam to do zamrażarki, żeby się dobrze ucierało. Na górze będzie wtedy taka ładna, puszysta coś w rodzaju kruszonki, masa, znaczy ciasto. Tak jak widzieliście, ciasto się robi bardzo prosto, tu nie ma żadnej dużo pracy przy tym. I teraz tak, można rozwałkowywać. Wiem, że są przepisy, że daje się do lodówki na pół godziny, później się rozwałkowuje, ale pytanie po co? Moja mama mnie nauczyła tak robić. Mama piekła przepyszne ciasta, w ogóle robiła całe wesela na kilkaset osób. No nie sama, miała tam pomocnice, to koleżanki jej pomagały, ale no, znana była w okolicy właśnie z przepysznych ciast, no a ja miałem to szczęście, że te ciasta wszystkie mogłem próbować. I właśnie w ten sposób te ciasta kruche robiła. Tak, w miarę równo, to nie musi być idealnie, no bo jak ze sklepu, jak chcecie mieć takie, do hipermarketu możecie iść i tam będzie wszystko idealnie równo, ze smakiem już troszkę gorzej. Rabarbar to jest 800 gramów rabarbaru. Kroimy w kostkę. Jeżeli są cienkie, czerwone łodygi, nie trzeba ich obierać. Te grubsze raczej polecam, żeby obrać. Masło. Ja używam masła klarowanego. Chcemy tego rabarbar troszkę podsmażyć. To doda też takiego smaku na tym maśle. No i masło samo w sobie też dodaje smaku. I podsmażamy. Z tego rabarbaru zrobimy dżem. Dodam cukru takiego już gotowego z tymi peptydami, które, o właśnie taki, który już ma, to są takie naturalne zagęszczacze głównie z pestek z jabłek albo z jakichś innych owoców cytrusowych, ze skórek też, które powodują, że ten dżem się zagęści. On później będzie taki ładny, gęsty w cieście, nie będzie się tak rozlewać. Więc polecam, to są takie żelfiksy. W Polsce można mieć 30% ten dżem. Jak najbardziej można to użyć. Ważne, żeby właśnie się tak zagęściło. Ja mam taki inny trochę 1:1, więc dałem trochę mniej i dodałem właśnie, bo mam tak w proszku te pektydy, które zagęszczają. Białko to zostawiamy do wyrośnięcia, nie do wyrośnięcia, do wystudzenia. Białko ubijamy. I jak to białko ubijamy? Bardzo ważne, żeby w białku nie było nic żółtka, żeby ta miska nie była tłusta, żeby tam nie było wody, bo inaczej się nie ubije. Ja kiedyś tak zrobiłem, że było troszkę żółtka, nie umyłem dobrze miski, no i niestety nie ubiło mi się wcale. I teraz tak, to co powiem jest dosyć ważne. Doprowadzamy do takiego stanu, kiedy duże bąbelki już znikają i pojawiają się właśnie takie malutkie. I wtedy dopiero wsypujemy cukier. W 3 etapach uważamy, żeby to nie ubić za mocno, bo jak jest za mocno ubite, też nie jest dobrze. Właśnie tak, dodajemy cukru i ubijamy do momentu, kiedy jak wyciągniemy tą ubijaczkę, trzepaczkę, rózgę, jakkolwiek, że ta końcówka tak troszeczkę opada, ale głównie ma być ta piana dość sztywna. O właśnie w ten sposób. Widzicie, ta końcówka nie jest jeszcze taka całkiem ubita, taka całkiem sztywna. Tak ma to wyglądać. I to idzie teraz znaczy tak, bo o tym nie powiedziałem. Ciasto, to co było położone, idzie do temperatury 180 stopni do piekarnika na 15 minut. Ma się tak ładnie właśnie przyrumienić, dzięki czemu później to ciasto nie będzie takie surowe, bo jak damy na to dżem, damy jeszcze piankę, to nie zdąży się niestety nam upiec ten spód, a góra się spali, zanim ten spód się upiecze, więc trzeba je przypiec najpierw. Ono już tak ładnie urosło, napulchniało. To ciągle jest kruche ciasto, ale takie lżejsze. Można zrobić to ciasto kompletnie bez proszku do pieczenia, jak chcecie. Jak najbardziej wyjdzie. Jest specyficzne. Moja babcia tak robiła.
Uwielbiam takie ciasto też. Jest troszkę inne, ale zawsze polecam, jeżeli ktoś ma problem z proszkiem do pieczenia, na przykład nie lubi smaku, wyczuwa ten smak, albo może jakieś uczulenie na proszek do pieczenia, jeżeli to jest możliwe, lub też szkodzi proszek do pieczenia, no to wtedy można go w ogóle nie dodać i też ciasto wyjdzie. Ale zawsze polecam, żeby jednak robić dokładnie jak w przepisie za pierwszym razem, a później można kombinować, bo mamy wtedy punkt odniesienia, jak to ciasto ma wyglądać, jak ono ma smakować, a później robimy lepsze. Czy wyjdzie lepsze? Zobaczymy. Może wyjdzie lepsze, może wyjdzie gorsze. Jak od razu zmienimy i nam nie smakuje, to mówimy, o, przepis jest do niczego. No, często jest tak, że przepis jest dobry, ale to, co zrobiliśmy lepiej, nie do końca było lepiej. Ja tak robiłem kiedyś. Brałem przepis, mówię, a nie, to będzie tak, no i co? I wychodziło mi zawsze tak samo, czyli zawsze kiepsko, bo nigdy nie mogłem znaleźć takiego dobrego przepisu na ciasto. No, moja mama mnie niestety nauczyła tylko kilku przepisów, resztę musiałem się uczyć sam. No bo wyjechałem z domu i już nie piekliśmy razem. Dopiero później zdążyliśmy jeszcze upiec kilka ciast. Teraz powracamy do tego, wykładamy tą piankę na ciasto, w miarę równo tak układamy i pójdzie do piekarnika tak góra-dół 175 stopni. Ja dałem 180, było troszkę za dużo. Tak widzieliście, na początku ta góra jest tak delikatnie za mocno spalona, chociaż powiem tak, robiłem to wieczorem, późno w nocy, ja skończyłem to chyba o 1:00 w nocy. I rano to ciasto było przepyszne, ono było takie, miało jakiś smak, ale gdyby było troszkę mniej przypalone, też byłoby dobrze, więc 175 stopni będzie dobrze. I teraz też tutaj przestrzegam, bo piekarniki różnie, nawet jak podają, że jest 175, w jednym jest 180, w drugim jest 160. Więc trzeba patrzeć na kolor. Tą górę ścieramy, ona już dobrze się zamroziła, ścieramy, wykładamy na górę i idzie do nagrzanego piekarnika na 175 stopni na około 40 minut. Ale tak jak mówię, popatrzymy na kolor. Ogólnie jest to jedno z moich najbardziej ulubionych ciast. Ten smak, ja bardzo lubię też tą wersję z jabłkami, przepyszna jest. Natomiast ten kwaskowaty smak właśnie rabarbaru i ten smak rabarbaru, który mi przypomina dzieciństwo, bo babcia i mama robiły przepyszne kompoty i ciasta właśnie z rabarbaru, to jest właśnie to. No zobaczcie, ciasto wyszło bardzo ładnie. Troszeczkę może za dużo upiekłem, za mocno, ale nie szkodzi. Teraz zobaczymy, jak w środku wygląda. No i oczywiście jak smakuje, bo to najważniejsze. Tutaj to może odkroję kawałeczek. Zobaczcie, bardzo ładnie. Troszkę pianka może mogła być bardziej wyrośnięta, ale nie szkodzi. No to spróbujmy, jak smakuje. Przepyszny, jest taki kwaskowaty. No jak ktoś nie lubi kwaskowatego, to może nie smakować, ale jest taki właśnie i słodki, no i rabarbar jest z definicji jest troszkę kwaśny, więc całe ciasto też,
no jak dla mnie, rewelacja. Także dziękuję za oglądanie i zapraszam do subskrypcji.